Ciewka, rzekł Bóg ateiście, który na to słowo wzdrygnął się, zerwał i ciała połową skręcony zastygł wśród ruchu jak kot rosołowskich, co gdy w uchu grzebiąc z giczą poczuje nagle ból dotkliwy i jęknie. To nie tak. Przede wszystkim ateista był wtedy w 3 dupy spizgany marihuaną. Jak założyć religię? No dobra, zanim zastanowimy się jak, może najpierw zadajmy sobie pytanie, po co zakładać religię? Do tego jest mnóstwo dobrych powodów. Władza, wpływy, pieniądze, podbijanie swojego ego, te najbardziej oczywiste. Są miejsca na świecie, gdzie ta działalność cieszy się ogromnym powodzeniem. No ale jeśli nie o to chodzi, jeśli powiedzmy nie jest to jedynym ani głównym celem, po co w ogóle zadawać sobie trud? Cofnijmy się jeszcze o krok. Obiektywnie patrząc, świat idzie do przodu i wszelkie statystyki pokazują, że nigdy w historii tylu ludzi nie żyło w takim dobrobycie i bezpieczeństwie. A jednak można mieć poczucie, że coś idzie w złą stronę. Wolności są powoli i systematycznie zabierane. Sytuacja ekonomiczna dla coraz szerszej grupy się pogarsza. Piętrzą się globalne problemy. Napięcia społeczne i polityczne narastają, a na świat coraz większy i szerszy wpływ mają, nie bójmy się ich tak nazwać, źli ludzie. Nie mówię tylko o tych na samym szczycie. Mówię źli, bo działają tylko dla własnej korzyści, nie przejmując się kosztami, konsekwencjami czy wręcz cierpieniami, które przez to spadną na innych. Którzy nie mają problemu, by zamienić świat bądź jego część w kupę gówna, tylko pod tym warunkiem, że to oni będą mogli siedzieć na jej wierzchu. I co może zrobić ktoś, kto to widzi, a jednocześnie czuje się bezsilny? Komu brakuje wiary, że jego działanie może zmienić bieg rzeczy na lepsze? Ja wymyśliłem chowanie głowy w piasek. Od wczesnej młodości starannie i w miarę skutecznie odizolowałem się od wszelkich newsów, mediów społecznościowych, unikałem dyskusji. Alternatywą byłoby narzekać, a tego zdecydowanie nie chciałem robić. Ale ciągle wiedziałem, że to nie jest rozwiązanie. Wiedziałem, że albo zmierzę się z życiem, albo życie zmierzy się ze mną. To tylko kwestia czasu. Siedziałem sobie więc pod tym kamieniem, wciąż z tyłu głowy mając pytanie, co ja mogę zrobić. I długo czekałem na odpowiedź. Bóg tymczasem, nie zważając na stan ateisty, od razu przeszedł do rzeczy. Po pierwsze, ja istnieję. Stwierdzam fakt. Niczego w związku z tym od was nie oczekuję, niczego nie wymagam. Wspominam tylko po to, żebyśmy to mieli już za sobą. Dużo rzeczy wydarzyło się w moim życiu przez ten czas, aż w zwieńczeniu serii pewnych zdarzeń wspólnie z moją partnerką sformułowaliśmy wniosek, że próba ważniejsza jest niż efekt. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym. No to nie oznacza, że efekt nie jest ważny. Wręcz przeciwnie. Jeśli jest ważny, to tym ważniejsze są starania do jego osiągnięcia. Że tym staraniom powinny być poświęcone największe, jeśli nie całe, uwaga i wysiłek. Jak z trenowaniem na siłowni. Jakikolwiek efekt chce się osiągnąć, tym ważniejsze jest, by regularnie chodzić i ćwiczyć. A jeśli się nie uda, jeśli efektu nie uda się osiągnąć, jeśli zrobiliśmy wszystko, co należało, jeśli włożyliśmy wszystko, co mogliśmy w próbę, a i tak nie wyszło, to znaczy, że nie wyszło. Ale zrobiliśmy, co mogliśmy i to w tym najważniejsze. Nie musimy rozliczać siebie z efektu. Mierzmy siebie staraniami i wysiłkiem, który włożyliśmy w próbę. Dla was to może oczywiste. Dla mnie to było jak objawienie. Był to klucz, którego poszukiwałem od dzieciństwa, nawet nie zdając sobie sprawy z jego braku. Dla kogoś, kto całe życie non-stop wypominał sobie błędy i porażki, i faktyczne, i urojone, kto wolał nie zaczynać rzeczy, jeśli nie miał poczucia, że się powiodą, było to jakby pierwszy raz przejrzeć na oczy. Jakby pierwszy raz stanąć na nogi i móc chodzić. No dobra, mamy narzędzie do przełamania bezsilności, ale w którą stronę je nakierować? Nie muszę bać się zaczynać czegoś robić, spoko, ale robić co? Tu musiałem poczekać kolejną chwilę, trochę krótszą. Po drugie i ważniejsze, kontynuował Bóg, chcę, żebyście wiedzieli, że was kocham i chcę dla was jak najlepiej. Mam dla was plan i obiecuję, że wam się spodoba. Ale żeby się realizował, to wy z własnej nieprzymuszonej woli musicie dawać z siebie, co możecie najlepszego. Nic więcej i nic mniej. Ale o co chodzi? Ateista próbował pozbierać myśli. Można by nieco konkretniej? Trochę nie wiadomo, w co tu ręce wsadzić. Bóg westchnął. Chyba nie był to pierwszy raz, kiedy to tłumaczył. Ja od zawsze niezmiennie chcę, byście stawali się coraz lepsi i czynili świat coraz lepszym miejscem. Dla wszystkich, wliczając siebie samych. I żebyście to robili z przekonania, że to jest właściwe, a nie dlatego, że ja tak wam kazałem. Teraz lepiej? Czy mamy kodyfikować zasady wieczornego mycia zębów? Wiem, że rano tego nie robisz, więc nawet nie będę próbował.
Nie trzeba, to już rozumiem. Ale to wciąż bardzo ambitne, nie bardzo widzę, jakby to się miało zadziać. I nie oczekuję, dokończył Bóg, że osiągniecie jakikolwiek wyznaczony cel. Najważniejsze jest, żebyście się szczerze starali, najlepiej jak możecie. Była to znowu rozmowa z partnerką. Ubolewaliśmy nad stanem świata i zastanawialiśmy się, co my, małe żuczki, moglibyśmy zrobić. Choćby po to, żeby mieć poczucie, że cokolwiek spróbowaliśmy. Wtedy pojawił się pomysł założenia religii. Szalony? Pewnie, ale zostańcie ze mną jeszcze. Religia może być użyta w złym celu. Wystarczy się rozejrzeć. Ale może być i w dobrym. W końcu to tylko zestaw wierzeń spiętych w jakąś całość, która może być przekazywana od człowieka do człowieka. Kluczowa jest kwestia określenia tych wierzeń. Jakie, które? Te, w które wierzymy. Że warto je przekazywać, że pomogą popchnąć świat w dobrą stronę i że będą jak najbardziej uniwersalne. Zaczęliśmy od chrześcijańskiego miłuj bliźniego jak siebie samego. Dobry początek, ale to tylko modyfikacja znanej od antyku złotej zasady, która w moich ustach brzmi: traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy w danej sytuacji zostać potraktowani. Zatrzymajmy się tu znowu. Tu nie chodzi o to, by na przykład pobłażać wszelkim przewinieniom, bo sami chcielibyśmy, by i nam pobłażano. Rozmawiamy o religii, ale wciąż poruszamy się w domenie logiki i zdrowego rozsądku. Kiedy postąpiliśmy źle, spodziewamy się ponieść konsekwencje, ale oczekujemy, że będą one stosowne do uczynku i że dostaniemy jeszcze jedną szansę w życiu. Jeśli nadepnęliśmy komuś na odcisk, to oczekujemy, że zwykłe a szczere przeprosiny wystarczą. Jeśli nam nadepnięto, oczekujemy, że zostaną poczynione starania, by odcisk nie był deptany. To nie jest nadstawcie drugi policzek. To jest postępujmy zgodnie z tym, czego sytuacja wymaga, jednocześnie dążąc do deeskalacji, na ile to możliwe, zwłaszcza jeśli siła lub racja są po naszej stronie. No dobra, mamy pomysł. Chcemy stworzyć religię, którą bez zastrzeżeń mogliby wyznawać życzliwi ludzie i która by zachęcała ludzi do życzliwości. Mamy przykazanie, w zasadzie 2. I co dalej? Jak to powinno wyglądać? Nie mieliśmy zielonego pojęcia. I zdawaliśmy sobie z tego sprawę, podpartą wiarą, że dalsze pomysły same się pojawią. Ten pomysł nazwaliśmy naszym jajkiem, które złożyliśmy, o które się zatroszczyliśmy i pozostało nam oczekiwać, co się z niego wykluje. Czas nas nie goni. No dobra, zaczął ateista ostrożnie. To mam teraz nawrócić się i zacząć głosić dobrą nowinę, czy co? Szczerze, nie potrzebuję, byście wierzyli we mnie, ani tym bardziej czcili. Nawiasem mówiąc, Pascal przegrał zakład, bo ja zawsze chciałem i chcę, byście postępowali tak, jakby nie miało znaczenia, czy ja istnieję. Z drugiej strony, możecie wierzyć w co chcecie, jeśli ta wiara wam pomaga. Tylko na litość, nie pozwólcie, by jakieś wierzenia przesłoniły ten nadrzędny cel. A Pascal oczywiście był dobrym człowiekiem, świeć Panie, czyli niech ja świecę nad jego duszą, a zakład był przyjacielski. Skoro nie chciałeś, byśmy w ciebie wierzyli, to po co się objawiałeś? Myślisz, że nie próbowałem tego uniknąć? Ale ludzie i tak wymyślili bóstwa i w ich imię zaczęli sobie nawzajem robić straszne rzeczy. Niestety, to chyba jest trochę jak z wyrzynaniem się stałych zębów. Trzeba przez to przejść. A skoro mleko się już rozlało, to musiałem zacząć się kontaktować, żeby jakoś naprowadzać was na właściwy kierunek. No tak, przytaknął ateista. Rozumiem, że przynajmniej niektóre z tych wcześniej spisanych tekstów to twoja robota. Prawdę rzekłszy, nie wszystko w nich trzyma się kupy. Naprawdę o to chodziło? Ujmę to tak, rzekł Bóg oschle. Przy bliższym poznaniu można mi wiele zarzucić, ale nie tworzę światów, w których nie funkcjonuje logika. Natomiast moje przesłania zawsze przechodziły przez ludzi, czasem wielu, a co spisane, to już spisane. Po co drążyć? I trzeba było jeszcze trochę poczekać. W międzyczasie doszło przykazanie: bądźmy bezwzględnie uczciwi wobec siebie samych. Mówi się, że dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. I z jednej strony to jest prawda, bo mnóstwo jest przykładów, kiedy działając w dobrej wierze wyrządzano ludziom krzywdę. Z drugiej jest to niesprawiedliwe, bo tworzy narrację, że intencje są nieważne, że liczą się tylko czyny. I to nawet rozumiem, bo trudno komuś udowodnić intencje. Dlatego robimy to, co możemy, osądzamy czyny. Ale wobec siebie samych nie ma zmiłuj. My sami wiemy najlepiej, jakie mamy intencje. Dlatego jest ważnym, by być wobec siebie uczciwym. To oznacza nie oszukiwać siebie. Być otwartym na sygnały i z wewnątrz, i z zewnątrz, że nasze czyny nie są zgodne z naszymi intencjami. Otwartym na możliwość konieczności zmiany tego postępowania lub intencji. Bo inaczej to będą właśnie te intencje, które skupują piekielni kamieniarze. Z drugiej strony, co z byciem uczciwym wobec innych? Wydaje się to dobrym pomysłem, choć to już zależne od sytuacji. I też wydaje się, że raczej trudnym powinno być oszukiwanie innych, jednocześnie pozostając uczciwym wobec siebie. No dobra,
Mamy pomysł, żeby założyć religię. Mamy 3 przykazania, czyli po pierwsze, bądźmy bezwzględnie uczciwi wobec siebie samych. Po drugie, traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy wtedy zostać potraktowani. Po trzecie, próba ważniejsza jest niż efekt. I póki co wydaje się, że więcej nie potrzeba. I co dalej? Czegoś jeszcze brakowało. Czegoś, o czym nie wiedzieliśmy, że potrzebowaliśmy, póki się nie pojawiło. Ateista zamyślił się. Nie dostanę żadnego wsparcia ani dodatkowych informacji. Nie mówię, żeby supermoc, tu popatrzył z nadzieją, ale może jakieś przełomowe odkrycie mogące sprawić, że świat stanie się lepszym miejscem? O cudach nie ma mowy. I dlaczego miałbym psuć wam zabawę z poznawaniem waszego świata? Moment. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale nie dzieje się tu zbyt dobrze, a sytuacja tylko się pogarsza. Naprawdę przydałaby się jakaś pomoc. Nic z tego. Nie mogę ingerować, bo to by zaprzeczyło waszej wolnej woli, która jest w tym wszystkim najważniejsza. Jedyne, co mogę nie ryzykując, to czasem przekazać komuś wiadomość. Wiem, jaka jest sytuacja i wbrew obiegowym opiniom nic tu nie okartowałem, ale to wy musicie się ogarnąć ze swoim burdelem, nie czekając na moją interwencję, która się nie wydarzy. Czyli zostajemy z tym sami? Cały czas jestem z wami. Nigdy was nie opuściłem i nigdy nie opuszczę. Ktokolwiek zechce być wysłuchany, zawsze będzie wysłuchany. Ale na odpowiedź lepiej nie liczcie, a o cudach już mówiłem. Zapomnijcie. To jest wasza kuweta. Jeśli chcecie być potraktowani jak dorośli, to zacznijcie postępować jak dorośli. Było to niedzielne popołudnie spędzone z partnerką. Ona coś sobie oglądała na komputerze, a ja miałem niezmierną chęć słuchania muzyki, więc założywszy słuchawki, zanurzyłem się w niej. Przesłuchiwałem listę Discover Weekly na Spotify. Nie słucham muzyki regularnie, ale kiedy mam ochotę, zwykle wtedy puszczam tę listę, tworzoną na nowo co tydzień na podstawie moich preferencji, historii itd., z propozycjami utworów mi nieznanych, ale które być może przypadną mi do gustu. Zwykle trafia się 2 do 5 kawałków, czasem więcej, które wtedy dodaję do ulubionych, czym znowu karmię algorytm. Bywały dobre tygodnie. W najlepszym, jak pamiętam, polubiłem około połowy. Bardzo rzadko zdarzało się, żeby nic. Tym razem było inaczej. Część listy przesłuchałem poprzedniego dnia, a resztę w tym. I wyjąwszy 2, wszystkie inne utwory mi się spodobały, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Puściłem więc tę listę jeszcze raz. Takie okrążenie zwycięstwa, z intencją, że jeżeli nie rozpoznam tych 2 utworów, które nie zostały lajka, to potem też im go dam. I kiedy to leciało po raz drugi, nie rozpoznałem, tak nagle. Wyobraziłem sobie historię o ateiście, któremu objawił się Bóg i jak odbyli krótką pogawędkę. Czaicie? Pomysł na tę historię pojawił się znikąd, jako słowa w mojej głowie. Tylko tak to mogę określić. I tak, sam byłem wtedy zdrowo spizgany. Pomyślmy, to wydarzyło się czy nie? Do ateisty przemówił Bóg, czy tylko tetrahydrokanabinol? Ja miałem objawienie, czy tylko dobrego tripa? I jak prawdziwość czy nie danej części historii wpływa na odbiór samego przesłania? Są znaczące różnice? Jeśli tak, to dajcie znać, bo chętnie się dowiem. Mój przyjaciel Martin, kiedy mu opowiedziałem wcześniejszą wersję, nazwał to objawieniem Schrödingera, że równocześnie prawdziwe i zmyślone. I to jest ta część, której brakowało. Mitu założycielskiego. Narracji, która wszystkie te elementy połączy w jedną całość, nada jej kształt i ożywi. I tę narrację, wraz ze wszystkim, co obejmuje, ofiarowuję wam w prezencie. Więcej na ten temat w manifestie, który za chwilę się tu pojawi. I w sumie wciąż nie wiem, jak zorganizować religię. Za to z partnerką odkryliśmy coś dużo fajniejszego. Używasz dość swobodnego języka, zauważył ateista. Żadnych jam jest, czy zaprawdę powiadam? W rzeczywistości ze wszystkimi rozmawiasz w ten sposób? Z tobą rozmawiam w ten sposób. Używam twojego języka, tego, którym rozmawiasz z innymi i ze sobą, który do ciebie przemawia, w którym formułujesz nowe idee, języka twoich pojęć i twojego rozumienia świata. Znam ciebie lepiej niż ty siebie samego. No dobra, to na poważnie. Co ja mam teraz z tym wszystkim zrobić? To, co uznasz za najlepszą z rzeczy możliwych przez ciebie do zrobienia. I nie przejmujesz się, czy to odniesie jakikolwiek skutek, czy też jest to częścią tego planu i po prostu wiesz, co się stanie. Bóg znowu westchnął. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Gdybym dokładnie wiedział, jak postąpicie, to efektywnie nie mielibyście wolnej woli, która, powtarzam, jest w tym najważniejsza. Dlatego też nigdy z góry nie wiadomo, jak ktoś odbierze przekaz, jak go zinterpretuje, co z nim zrobi i co się potem wydarzy. Wola musi być wolna. A czy cokolwiek zrobisz odniesie jakiś skutek? Sam wiesz najlepiej. Próba ważniejsza jest niż efekt.
A jesteś choć wszechmocny? Możesz stworzyć tak wielki kamień? Weź spierdalaj, przerwał mu Bóg uprzejmie, a stanowczo. Potem, gdy wytrzeźwiał, ateista pomyślał, że mógł poprosić o jakiś znak, że to wydarzyło się naprawdę. Jeśli nie masz już w co wierzyć, a jeszcze tli się w tobie ta chęć, ta potrzeba, żeby jednak coś takiego mieć i żeby to było coś dobrego, oto mój prezent dla ciebie. Jeśli zechcesz, jeśli uznasz to za dobre, możesz wierzyć właśnie w to. W co konkretnie? Z całą pewnością możesz wierzyć w to, że będąc napizganym, wymyśliłem historię o Bogu rozmawiającym z napizganym ateistą i dającym mu przesłanie. To jest czysta prawda. To się wydarzyło. Mam świadka, który był napizgany, ale nieważne. Przysięgnę na co zechcesz. Choć na torturach odwołam wszystko i do wszystkiego się przyznam. Możesz wierzyć w tę historię o Bogu i ateiście, albo w samo przesłanie. To wystarczy. Albo w moje 3 przykazania. Albo we wszystko naraz i wraz z tym manifestem przyjąć to jako wiarę. Bez nazwy i bez symbolu. Wiarę bez przywódcy. Nie patrz na mnie. Znaczy patrz, ale nie patrz. Ja w najlepszym razie jestem tylko prorokiem, jeśli faktycznie to Bóg do mnie przemówił. Ale w tym, co zostało opowiedziane, nigdzie nie było mowy o wyznaczaniu jakiejkolwiek roli. Ani dla mnie, ani dla nikogo. Nikogo więc, z sobą włącznie, nie namaszczam i nigdy nie namaszczę na żadne stanowisko, rolę, funkcję itd. Siłą rzeczy jest to więc wiara bez organizacji, instytucji, struktur. I niech tak zostanie. Mamy zbyt wiele przykładów potwierdzających regułę, że z czasem głównym, jeśli nie jedynym celem każdej organizacji staje się podtrzymywanie własnego istnienia. Może kiedyś ludzkość rozwiąże ten dylemat, ale póki co intuicja podpowiada mi, że tworzenie kolejnej siły politycznej, ekonomicznej czy innej takiej nie poprawi tej sytuacji. Jest to nawet wiara bez wspólnoty, bo żadna inna nie jest ważniejsza od tej obejmującej wszystkich. Z im szerszą definicją wszystkich, tym lepiej. Która nie wymaga koordynacji, ale zachęca do współpracy. I współpracy nie dlatego, że wierzymy w to samo, wliczając tę wiarę, o której właśnie opowiadam, ale dlatego, że to właściwa droga postępowania. I wbrew pozorom nie zachęca do zażywania narkotyków ani używek. Też nie zabrania, ale odradza szkodzenie sobie. Postaw to w szerszym kontekście. Czy zażywając, co zażywasz, stajesz się lepszym człowiekiem, kiedy nie jesteś pod wpływem? Czynisz świat lepszym miejscem? Przemyśl to uczciwie. Rozważ wstrzemięźliwość lub choć umiar i szczerze poszukaj pomocy, jeśli potrzebujesz. Wiara, która nie nakazuje ani nie zabrania wyznawać ani wierzyć w cokolwiek, o ile tylko jesteśmy zgodni co do kierunku, w którym zmierzamy. Ja na przykład wolę wierzyć w prawa fizyki. Taki już jestem. Wiara, że prawda i fakty są ważne, ale która nie daje odpowiedzi. Za to zachęca do zadawania pytań i szukania tychże odpowiedzi na nie. Wiara do noszenia w sercu, której nie trzeba mieć stale na ustach, a już na pewno nie przy krzywdzeniu i wykorzystywaniu innych. Wiara, że w porządku jest błądzić, że jesteśmy omylni i zawodni, popełnianie błędów jest częścią naszej egzystencji, a nierzadko to jedyny skuteczny sposób nauczenia się czegoś nowego. Ale że w parze z tym idzie szczera chęć poprawiania się, unikania lub mitygacji negatywnych skutków oraz naprawiania szkód. Wiara, w którą mogą wierzyć ateiści, do której nawet nie trzeba się zapisywać. Jeśli przekaz jest dla ciebie zrozumiały i oczywisty i podążasz z grubsza w tym kierunku, to już jesteś jej wyznawcą. A jeśli jesteś jej wyznawcą, to już realizujesz jej cel, który jest super ważny, ale nie jest aż tak ważny, jak ważna jest próba jego osiągnięcia. Wiara, że świat będzie stawał się tym lepszym miejscem, im więcej ludzi będzie ją podzielało. W każdym razie ja w to wszystko wierzę. Jeśli ty też w to wierzysz, to już wiesz, że nie jesteś z tym sam, sama, samo, sami i tak dalej. Kimkolwiek jesteś. Wszystko, co dotychczas zostało opowiedziane, jest narracją, która ma dać się w miarę dobrze wysłuchać. Ale jednocześnie jest ryzyko, że ktoś może przestać dostrzegać las pomiędzy drzew. Na tę okoliczność i na parę innych oto podsumowanie, wydestylowane sedno mojej opowieści. Wątpliwy prorok, a przy tym ateista, opowiada, że zebrał do kupy 3 przykazania. Po pierwsze, bądźmy bezwzględnie uczciwi wobec siebie samych. Po drugie, traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy zostać wtedy potraktowani. Po trzecie, próba ważniejsza jest niż efekt. Opowiada dalej, że będąc pod wpływem marihuany, wpadł na pomysł historii o będącym pod wpływem marihuany ateiście, któremu objawia się Bóg i daje przesłanie w 3 punktach do całej ludzkości. Po pierwsze, stawajcie się coraz lepsi.
Po drugie, czyńcie świat coraz lepszym miejscem, tak dla wszystkich, jak i dla siebie. Po trzecie, zróbcie to beze mnie. I opowiada dalej, że ktokolwiek zechce, może przyjąć to jako wiarę, która poza tym, co powyższe, po pierwsze, nie nakazuje robić ani wierzyć w nic ponad to, do czego nakłania wiara w przesłanie i w przykazania. Po drugie, nie zakazuje praktykować ani wierzyć w nic, co nie jest sprzeczne z przesłaniem ani z przykazaniami. I po trzecie, nie ma nazwy, symboliki, żadnego przywództwa, ani żadnej formy organizacji. Teraz 5 minut dla zainteresowanych kwestiami praw autorskich. Jako że do tej sekcji być może będą odnosić się prawnicy, używam tutaj trochę sztywniejszego, nieco bardziej precyzyjnego języka. Ja, Grzegorz Nowakowski, urodzony w Kłodzku, syn Andrzeja i Haliny, oświadczam, że jestem jedynym autorem i realizatorem niniejszego materiału, którego właśnie oglądacie i słuchacie. Mówię to, żeby zaznaczyć, że jestem jedynym posiadaczem wszystkich praw autorskich do niego. I w kontekście praw autorskich z mojego dzieła wyróżniam strukturę narracji, którą nazwałem kodeksem i która została przedstawiona w sekcji zatytułowanej Kodeks. Nie przypisuję sobie autorstwa wszystkich elementów kodeksu, bo tak nie jest, nie dla każdego z nich. Przypisuję sobie autorstwo kompozycji tego jako całości. Wszystko inne, poza kodeksem, oddaję w domenę publiczną. Nie obchodzi mnie, co kto z tym zrobi. Kiedykolwiek będę się wypowiadał w kwestii praw autorskich odnośnie tego dzieła, zawsze będę mówił tylko o kodeksie. Ja, jako autor kodeksu, udostępniam go do nieograniczonego wykorzystania w dowolny sposób, w dowolnym celu, bez zastrzeżeń, acz bez wyłączności, pod 2 warunkami. Po pierwsze, jeśli kodeks zostanie użyty, ma zostać użyty w całości i niezmieniony. Nie oznacza to, że zawsze do zżygu musicie pokazywać całość, czy robić to tylko w określony sposób. Bynajmniej. Chodzi jedynie o to, że jeśli w waszym dziele pojawi się choć fragment kodeksu, to w tym samym dziele nie może się pojawić nic, co by mu zaprzeczało, bądź którejkolwiek jego części, czy to pokazanej, czy nie. Inaczej mówiąc, jeśli w waszym dziele pojawi się choć fragment czegoś podobnego do mojego kodeksu, w rozumieniu prawnicy są zgodni, że to podobne na tyle, by wasze dzieło uznać za pochodne, to ma być to fragment dokładnie mojego kodeksu. Kolejność i sposób przeplecenia elementów nie jest istotny. Ważna jest ich obecność w przedstawionym logicznym kształcie. Tak samo dobór konkretnych słów i zwrotów nie jest ważny, pod warunkiem zachowania znaczenia tak danej części, jak i całości. Po drugie, jeśli użyjecie kodeksu, to on i tylko on wciąż podlega pod moje prawa autorskie. Gdyby więc ktoś miał skorzystać z waszego dzieła, poinformujcie tych beneficjentów o obowiązujących zasadach, albo sami formułując stosowną notkę, albo odsyłając ich do mojego oświadczenia. Kto rozumie ideę copyleft, ten rozumie moją intencję, nawet jeśli to nie to samo. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego bardziej precyzować, ale też powinienem być osiągalny, gdyby ktoś chciał coś skonsultować. W każdym innym przypadku stworzenie czegoś odpowiednio blisko przypominającego moje, ale nie spełniającego moich warunków, uznam za naruszenie moich praw autorskich, których to praw mam zamiar dochodzić, na ile prawo i możliwości mi pozwolą, z czego mam najszczerszą chęć nigdy nie potrzebować skorzystać. To są moje zasady, nie ma obowiązku ich przyjmować. Jeśli się nie podoba, to realizujcie własne pomysły. Nie będę stanowił konkurencji. Nawet jeśli nikt się nie zdecyduje, to wszyscy macie mój niezmienny szacunek. Szacunku może zabraknąć tylko dla tych, którzy naruszą moje warunki. Tyle w kwestiach prawnych. Zaś dla tych, którzy podejmą rękawicę, nie obrażę się, jeśli ktoś zrobi z tego stand-up. Proponuję zabawę. Definiuję numer krecika. Niech ten numer mają tylko te dzieła, w których został użyty mój kodeks na ustalonych przeze mnie zasadach. Niniejsze dzieło i cokolwiek innego, co ja wydam w tym temacie, zawsze będzie miało numer krecika równy 0. Wasze dzieło, niech ten numer ma równy numerowi krecika dzieła, na którym bazowaliście, powiększony o 1. Jeśli bazowaliście na kilku dziełach z takimi numerami, weźcie ten najmniejszy pozytywny i jego powiększcie o 1. I możecie ten numer gdzieś wpleść w to wasze dzieło. Nie ma obowiązku, nie narzucam jak. Nie traktujcie tego zbyt poważnie, bo to ma być tylko zabawa. Zaś jeśli ja zainspiruję się czyimś dziełem z takim numerem i za zgodą autora stworzę coś własnego, to moje dzieło wciąż będzie miało numer równy 0, ale dzieło, którym się zainspirowałem, retroaktywnie dostanie honorowy numer krecika równy -1. Na potrzebę zabawy i kalkulacji łańcuszka, zachowując pozytywny numer, który wcześniej miało. A jeśli zainspiruję się czyimś dziełem bez takiego numeru,
to dzieło dostanie honorowy numer krecika równy -2. Już w tej chwili mam krótką listę dzieł, którym należy się ten numer, ale ile razy o niej pomyślę, tyle razy się wydłuża. Może gdzieś kiedyś opublikuję tak kompletną wersję, jak będę w stanie, ale nie obiecuję. A jak gdybym był religijny? Za znak, że to się wydarzyło i jednocześnie za zesłaną pomoc mógłbym uznać właśnie to. Pomysł na tę historię. Nie mówię, że tak jest, że to prawda. Nie musi być i ja nie potrzebuję, żeby było. Ale gdyby to była prawda, gdyby rzeczywiście zesłał mi to ktoś, to by znaczyło, że jest kimś naprawdę zajebistym.